Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku wypowiem się na temat naszej nowej lokalizacji, która ostatnio spędza nam sen z powiek. Oglądajcie. Niemalże 5 lat od ostatniej zmiany w końcu udało nam się znaleźć nową lokalizację. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze naszą pierwszą lokalizację, w której byliśmy około pół roku. Mały warsztat dwustanowiskowy w Podolszynie, w takim baraczku, w garażu praktycznie. Później przenieśliśmy się do tej lokalizacji, którą znacie z większości naszych filmów dotychczas. Przenosimy się do nowej lokalizacji. Od wtorku, czyli od 7 kwietnia, zaraz po świętach, będziemy już dostępni w Piasecznie na Kineskopowej 1D. No już dużo większe, bo tam prawie mieliśmy 200 metrów pod dachem. Bardzo wysokie sklepienie, mogliśmy już bardzo dużo robić. Natomiast tak naprawdę już po 2 latach, które spędziliśmy tam, w tamtej lokalizacji, wiedzieliśmy, że będziemy szukać nowej. Te poszukiwania bardzo długo nam nie wychodziły. Na te niepowodzenia składało się m.in. to, że mamy bardzo specyficzny profil działalności, jak wiecie, naprawy samochodów. To jest w ogóle trudny temat, jeżeli chodzi o szukanie lokalizacji, a naprawy samochodów elektrycznych, uwierzcie mi, tutaj w okolicy to jest temat w ogóle straszny tabu. I ci ludzie, którzy posiadają te nieruchomości, mają bardzo niskie rozumienie i wyrozumiałość dla tego typu działalności. Mało tego, my oczywiście mamy też specyficzne wymagania, czyli oprócz tego, że wielu właścicieli jest niechętnych do tego, żeby przyjąć taką działalność, dodatkowo my musimy spełnić pewne wymogi. I chociażby jednym z podstawowych wymogów jest wytrzymałość i grubość posadzki, po to, żeby można było zamontować podnośniki, a niestety większość lokalizacji, które budują się w tej chwili w okolicy, to są lokalizacje stricte magazynowe, nieprzemysłowe, więc tutaj niestety grubość posadzki, czyli wytrzymałość determinuje to, że musielibyśmy naprawdę dużo zainwestować w to, żeby takie podnośniki postawić. Na szczęście taka lokalizacja się znalazła. W międzyczasie zostaliśmy bardzo brzydko potraktowani przez naszego obecnego wynajmującego. Przez jego zwodnicze działania po prostu straciliśmy mnóstwo czasu, mnóstwo szans. Zawiedliśmy paru naszych partnerów biznesowych, za co oczywiście teraz też na filmie przepraszam, ale z każdym z Was już rozmawiałem. Więc no po prostu czuję się gigantycznie zawiedziony, szczególnie, że współpraca z tym wynajmującym była dotychczas bardzo wzorowa, a tutaj zostaliśmy po prostu wprowadzeni w błąd, oszukani, a na koniec dnia jeszcze bardzo, bardzo brzydko potraktowani. Te sprawy będą już biegły swoim tokiem, natomiast w tej chwili koncentruję się na naszej nowej lokalizacji. Nowa lokalizacja mieści się niedaleko od tej, którą pamiętacie z naszych filmów, czyli tamta znajdowała się w Piasecznie, niedaleko Factory Outlet na Kineskopowej. W tej chwili znajdujemy się w Starej Iwicznej na ulicy Słonecznej 90. Ta lokalizacja jest o tyle lepsza dla nas, że możemy już teraz oddzielić pewne fragmenty naszej działalności od siebie i robić je w sposób niezależny. Dotychczas mieliśmy po prostu wielki bałagan. Warsztat mieszał się z magazynem, biuro było, jak pamiętacie, na samym końcu warsztatu, co powodowało, że nasi klienci przechodzili przez cały warsztat i się robiło jeszcze dodatkowe zamieszanie. Kurierzy przechodzili, no po prostu, sorry za słownictwo, zrobił się pierdolnik. I uznaliśmy, że musimy zacząć to porządkować. Na starej lokalizacji było to absolutnie niemożliwe, dlatego ta nowa lokalizacja załatwia ten temat, bo mamy od frontu biura, które są osobno, z poczekalnią, z recepcją, mamy przestrzeń dedykowaną stricte na warsztat, która będzie zajmowała około 300 parudziesięciu do 400 metrów kwadratowych z wysokim sklepieniem, gdzie mamy zamiar posiadać, jak na razie mamy 2 podnośniki, nawet docelowo pojawią się 4 plus 1 płaski. Będziemy mieli wózki do przewożenia baterii, wszystkie te rzeczy, które są niezbędne. Dodatkowo będziemy mieli na zewnątrz powierzchnię do składowania baterii. Chociażby teraz, w tej chwili, mamy na magazynie około 10 czy 11 baterii, które już nie nadają się do naprawy, nie nadają się do sprzedaży. Rynek jakby wtórny baterii, szczególnie do Tesla Model 3Y, jest strasznie już napompowany, więc raczej będziemy po prostu te produkty utylizować. I tak w ogóle chcielibyśmy robić, bo w mojej ocenie na koniec dnia taki będzie wymóg rynku, że te baterie po prostu będą miały trafiać do grindera lub z powrotem do producenta do przetworzenia. Ponadto będziemy mieli 600 m2 powierzchni magazynowej, co jest bardzo istotne z perspektywy rozwoju naszej sieci, naszej sprzedaży i to nam pozwoli utrzymać odpowiednie stany magazynowe, tak do naszych bezpośrednich napraw, jak i napraw naszych partnerów, jak i przede wszystkim zabezpieczyć naszych klientów, którzy kupują od nas ładowarki, akcesoria i części zamienne
do swoich samochodów. Na powierzchni magazynowej będziemy też wydzielać specjalną część szkoleniową, dedykowaną dla naszych szkoleń i współprac szkoleniowych. Tutaj pozdrawiam oczywiście kolegów z Boscha, pozdrawiam kolegów z Business Integrated Partners oraz wszystkie inne firmy i organizacje rządowe, jak i pozarządowe, z którymi współpracujemy. Tak, będziemy mieli specjalne miejsce, w którym będziemy te szkolenia wreszcie robić w sposób profesjonalny. Natomiast tutaj spodziewam się, że to się pojawi dopiero w okolicach wiosny tego roku. Teraz w najbliższych miesiącach, a czy w najbliższych tygodniach w zasadzie, koncentrujemy się na tym, żeby uruchomić, jakby zrestartować warsztat. W zasadzie z dniem wczorajszym zamknęliśmy całkowicie działalność w Piasecznie na Kineskopowej. Będziemy o tym jeszcze wielokrotnie powtarzać, więc od początku lutego zaczynamy działalność już na nowym miejscu i serdecznie Was tutaj zapraszamy. Zresztą już kolejka samochodów czeka i z tego, co Wiktoria mi mówiła, przyszły tydzień będzie naprawdę mocno załadowany Waszymi samochodami, co oczywiście mnie po części cieszy, a z drugiej strony niepokoi, bo będziemy musieli temu wszystkiemu podołać. Dodatkowo planujemy uruchomić ładowarkę prądu stałego, która będzie wystawiona na zewnątrz i będzie można z niej korzystać. Mamy zakupiony już sprzęt. Sprzęt prawdopodobnie pojawi się w okolicach połowy lutego. Ładowarki DC, no myślę, że one ogólnie będą w stanie pociągnąć do 50 kW, natomiast my raczej takiej mocy nie będziemy w stanie Wam udostępnić. Natomiast będziemy mieli ładowarkę DC testową mobilną w środku, jedną, którą używaliśmy na wcześniejszej lokalizacji i stałą, przytwierdzoną do podłoża ładowarkę DC, która będzie miała CCS, będzie miała HDMO, jeżeli ktoś będzie potrzebował, i będzie miała oczywiście typ drugi na przewodach i będzie można z niej korzystać. Ze złych wieści, przynajmniej dla tych, którzy są bardzo ciekawscy, klienci nie będą już mieli wstępu na warsztat. Niestety dochodziło do wielu sytuacji, które uważałem za dosyć niepoważne, a może raczej nawet niebezpieczne, kiedy klienci no po prostu tam wsadzali głowę pod samochód i jakby patrzyli na ręce mechanikowi. Ja oczywiście rozumiem Wasze zainteresowanie tym, co się dzieje z Waszym samochodem, ale z drugiej strony my bierzemy odpowiedzialność za naprawy, a na pewno bierzemy odpowiedzialność za to, co się dzieje na warsztacie. Jeżeli zdarzy się jakiś wypadek, to nie dosyć, że to będzie strasznie smutne, to dodatkowo to będzie po prostu tragedia dla Was i dla naszej firmy, jeżeli coś takiego się wydarzy. Dbając o Wasze dobro, tak naprawdę nie będziemy wpuszczać Was do tej lokalizacji, gdzie dokonujemy napraw, natomiast być może udostępnimy widok z kamer. Mamy już zamontowany duży ekran w poczekalni, także jeżeli będziecie chcieli koniecznie popatrzeć, co tam się dzieje, to udostępnimy Wam być może taką możliwość. W perspektywie naszego programu jedź na wakacje i zostaw swój samochód, akurat ta lokalizacja świetnie się wpisuje, bo zresztą zobaczycie to też na przebitkach, jest to doskonała trasa, niemalże bezpośrednia z lotniska na Okęciu, lotniska Okęcie. Jedzie się 7 w dół i tak naprawdę zjeżdża się do naszej nowej lokalizacji, a dodatkowo mamy bardzo dużo nowych miejsc. Wcześniej mieliśmy dosyć ograniczoną ilość miejsc, w tej chwili nie chcę powiedzieć, że mamy nieograniczoną, ale dysponujemy dużo większą ilością miejsc i jesteśmy w stanie lepiej zadbać o Wasze samochody. Dodatkowo ze względu na to, że będziemy dysponować większą ilością miejsca, będziemy w stanie prawdopodobnie uruchomić dodatkowe serwisy związane tak samo ze sprzątaniem Waszych samochodów, czy myciem Waszych samochodów, czy detailingiem, jak i może pomyślimy jeszcze o serwisie opon i paru innych rzeczach związanych z Waszymi samochodami. Także zwiększy się też katalog usług, które będziemy dla Was świadczyć. Kolejna rzecz, którą uruchomimy, to będzie stacjonarny odbiór produktów. Oczywiście wcześniej też mogliście odbierać te produkty z naszego sklepu, natomiast w tej chwili to będzie oczywiście dużo lepiej zorganizowane. Mało tego, pojawi się też niewielki showroom, w którym będziecie mogli te wszystkie produkty niezależnie sobie obejrzeć. Także czekamy właśnie na dostawy wszystkich ekspozytorów od największych naszych partnerów i te produkty, mówię to oczywiście głównie o akcesoriach, pojawią się w naszym hallu. Będzie można sobie je dotknąć, obejrzeć, ewentualnie zapytać o ich funkcjonalność osoby, która będzie zajmowała się sprzedażą. Także tutaj też się rozwijamy. Mało tego, chciałem też przy okazji napomknąć, że parę naszych lokalizacji już w tej chwili posiada ekspozytory i będziemy te ekspozytory uzupełniać o ofertę większej i szerszej ilości naszych partnerów. Także spodziewajcie się tego, że będziecie mogli, jeżeli będziecie mieli taką szybką potrzebę, a ta się dosyć często zdarza, będziecie mogli podjechać do Krakowa, do Bydgoszczy, Szczecina czy Wrocławia i odebrać swój produkt w trybie natychmiastowym. Przy okazji zdradzę Wam, że oczywiście planujemy też oficjalne otwarcie tej lokalizacji, natomiast najpierw oczywiście musimy postawić tam całe wyposażenie, wybudować wszystkie niezbędne pomieszczenia wewnętrzne, postawić ściany działowe i cały ten mętlik ogarnąć. Jak już to wszystko będzie zrobione, to oczywiście odpalimy imprezę, na którą wszystkich Was oczywiście serdecznie już z góry zapraszam, bo będą fajerwerki. Słuchajcie, to tyle na temat naszej lokalizacji. Serdecznie Was zapraszam. Przypominam, Słoneczna 90, Stara Iwiczna, całkiem niedaleko starej lokalizacji, a dodatkowo odsyłam Was na evirepair.pl. Trzymajcie się, cześć!